Siemanko, dzisiaj będzie kilka słów o klejach, pokażę Wam jakiego ja używam, trochę potestujemy, więc od razu zabieramy się za robotę. Kleje możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje, czyli rozpuszczalnikowe oraz kleje wodne. Jeśli chodzi o kleje rozpuszczalnikowe, no to jeśli miałbym w ogóle cokolwiek polecić z tego działu, no to na pewno Bonaterm A+, no i najlepiej wersja bez toluenu, czyli musi być BT. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o kleje rozpuszczalnikowe. Tak ogólnie, no to w ogóle ich nie polecam, no bo mimo tego, że nie ma tutaj tego toluenu, no tu jest i tak tyle różnych specyfików i specjałów, no że nie jest to na pewno za zdrowe, jeśli nie mamy odpowiedniej wentylacji w pracowni, odciągu nad stołem, gdzie pracujemy z takim klejem, więc no to już jest taka ostateczność. Jeśli jeszcze używamy ogólnie klejów rozpuszczalnikowych, no to warto sprawdzać ich specyfikacje, no bo są kleje, które potrzebują osobnej aktywacji. Czyli jeśli nałożymy ten klej na skórę, oczywiście musimy odczekać, aż rozpuszczalnik odparuje. No i były też takie sytuacje, kilka osób do mnie pisało w tej sprawie, że skleiły dwie skóry razem, no i ten klej prawie w ogóle nie trzymał. I później po dłuższej rozmowie, dopytaniu jaki klej używali, wychodziło, że był to klej właśnie, który potrzebował osobnej termicznej aktywacji, czyli trzeba było te skóry później nagrzać do określonej temperatury, która jest w specyfikacji. No i ten klej ponownie zyskiwał te właściwości klejące. I dopiero wtedy sklejenie tego i dociśnięcie dawało odpowiednią spoinę. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o kleje rozpuszczalnikowe. No i teraz przechodzimy do moich ulubionych. Możecie zostawić teraz łapkę od razu. Czyli kleje wodne. Jeśli ktoś ma problem właśnie z intensywnym zapachem klejów rozpuszczalnikowych, nie ma dobrej wentylacji, nie ma odciągu, albo po prostu nie chce ze względów zdrowotnych używać tamtych klejów, no to klej wodny jest doskonałym wyborem. Tak jak nazwa wskazuje, klej jest na bazie wody, jest bezwonny lub z takim bardzo delikatnym zapachem w zależności od kleju. Ja osobiście używam tego, czyli to jest Ecosar. No już go bardzo długo używam, bardzo dobrze to klei, super się sprawdza w skórach. Jak też może widzieliście film o klejeniu tkanin, potrafi on przykleić tkaninę do skóry albo do jakiejś tektury, do usztywnienia, więc naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Jest też tani. Jeśli szukacie kleju wodnego, no to ja osobiście używam tego i ten mogę polecić. Używałem też z innych firm, które są dostępne w polskich sklepach, ale jednak ten najbardziej mi podszedł. Rękawiczkę nakładam z tego względu, że jak odkręcamy, to może nam się tutaj trochę tego kleju zebrać pod nakrętką i może powstać jakaś nieszczelność i będzie nam po prostu odparowywał ten klej. Dodatkowa rękawiczka trochę ogranicza ten dopływ powietrza, no i dłużej jest świeży. Do nakładania kleju wodnego fajnie sprawdzają się takie szpatułki plastyczne, czy to malarskie jest, nie wiem do końca jak to się nazywa fachowo, ale są zrobione z plastiku, który fajnie współpracuje z tym klejem. Możemy to wszystko skulać. Bez mycia nawet. I ta szpachelka jest już całkowicie czysta. Możemy używać do klejenia następnych rzeczy. Do nalania kleju możemy użyć też plastikowych podkładek. To też fajnie się wszystko z tego ściąga. Nie trzeba tego myć, zalewać wrzątkiem czy jakimś rozpuszczalnikiem. Możemy to do czysta wszystko zrolować i nalewać świeży klej. Parę minut i mamy czyste narzędzia. Co do zakupu jeszcze tego kleju, no to trzeba tylko uważać na niskie temperatury. Zazwyczaj sklepy czy hurtownie nie wysyłają tego zimą lub gdy są mocne mrozy, ponieważ gdy ten klej zostanie przemrożony, no to niestety nie będzie się nadawał do klejenia. Ja osobiście nie miałem takich przypadków. Zamawiałem ten klej zimą, był przysyłany w owacie, w styropianie i wszystko działało.
Wycieram też gwint, bo naprawdę potrafi to mocno przyłapać i zawsze staramy się nakładać maksymalnie cienką warstwę, tak żeby po złożeniu nie powstała nam taka dodatkowa warstwa kleju pomiędzy skórami, bo na przykład przy polerce będzie nam się ten klej wybierał ze spoiny i będziemy mieli takie rozwarstwienie na łączeniu skór. To też było w filmie o polerowaniu krawędzi, więc jeśli ktoś nie oglądał, to polecam zajrzeć. To jest klej kontaktowy, czyli nakładamy na dwie strony, które będą ze sobą klejone. Musimy poczekać teraz, aż ten klej trochę odparuje. Jakieś białe plamki, które tutaj są, też będą przezroczyste i dopiero razem to sklejamy. Kiedy te próbki nam dosychają, no to możemy z tym klejem jeszcze zrobić jedną rzecz, ze względu na to, że jest to klej na bazie wody, czyli możemy go rozcieńczyć wodą. Możemy dodać kilka kropel, mieszamy. Może być czasami potrzeba taka, żeby właśnie rozcieńczyć ten klej, żeby był bardziej rzadki, żeby też troszkę lepiej się wchłaniał w skórę. Ewentualnie też, jeśli mamy nieszczelność w butelce i ten klej nam troszkę odparuje, będzie bardziej gęsty niż był na początku, no to można mu trochę dodać wody, żeby z powrotem złapał odpowiednią konsystencję. Te próbki możemy już kleić. Najważniejszy jest docisk, czyli musimy teraz odpowiednio mocno to sprasować, żeby wytłoczyć resztki powietrza, które są pomiędzy warstwami skóry. Jeśli przykładowo z tej strony mamy krawędź do polerki, no to warto jeszcze sklepać ten brzeg i odkładamy do wyschnięcia. Teraz druga próbka z rozcieńczonym klejem. Jeśli mamy jakieś resztki, to możemy to teraz skulać. To wszystko fajnie schodzi. I teraz schnięcie. Tutaj jeszcze wcześniej przygotowana próbka, klejona klejem Ecosar. 4 warstwy skóry 2 mm. Brzeg wyrównałem tylko nożem. I ta krawędź wygląda bardzo jakościowo, jak monolit. Przy odpowiednim nacisku i cienkiej warstwie kleju uzyskamy bardzo jednolitą krawędź i później też przy polerce to da nam bardzo fajny efekt na końcu. Mały eksperyment. Tą próbkę z 4 warstw skóry wkładam do wody. Zobaczymy, czy ten klej się rozejdzie i te warstwy skóry się rozpadną, czy będzie się cały czas trzymało. Skóra jest niewykończona, jak widać wchłania wodę. Dostęp wody będzie od środka też i od krawędzi, więc zobaczymy, jakie będą efekty. Zostawię to na dobę i pokażę Wam, co będzie później. Wracamy do zamoczonej próbki. Minął cały dzień, ponad 24 godziny. Skóra porządnie nasiąkła. Od tej strony, gdzie cały czas leżała w wodzie, widać, że jest wyraźnie grubsza, bardziej popuchła ta skóra od tej wody. Tutaj u góry jest sporo cieniej. Tak to się trzyma po całej dobie w wodzie. Nic skórzanego raczej nie będzie tak długo leżało w wodzie, więc takie chwilowe zamoczenia czy jakiś intensywniejszy deszcz na pewno nie spowoduje, że cokolwiek nam się rozklei. Trzeba, jak widać tutaj, czasu, żeby to spędziło trochę w tej wodzie. Na sucho naprawdę dość mocno to trzyma. Nie jest to takie, że po prostu rozkleimy to i tylko to wyglądało, że było złączone. Trzeba tutaj trochę użyć siły.
Czy to jest mocne, czy nie. Oceńcie sami. Warto kupić naprawdę ten klej, potestować go, choćby nawet ze względów zdrowotnych, żeby nie musieć się bawić w jakieś odciągi, wentylację, tylko na spokojnie sobie kleimy i robimy kolejne rzeczy ze skóry. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!